proszę Państwa, w dzisiejszym filmie egzotyka Jag. A jeszcze zielony lakier. Zielony lakier pasuje do samochodów tej marki. Limuzyna z segmentu E, marka premium. A kurczę, aż miło popatrzeć, jak samochód jest tak już troszeczkę starszy. Ten ma 25 lat, rocznik 99 i jest tak świetnie utrzymany, aż naprawdę miło się patrzy. W dzisiejszym filmie Jaguar S-Type przedliftowy. Właściwie jest to pierwszy rok produkcji tego samochodu. Z Jaguarami S-Type jest tak, że można faktycznie je kupić w bardzo rozsądnej cenie, nawet za 5000 zł, ale nie będą one wyglądały i jeździły jak ten. Po prostu z tymi 20-30-letnimi Jaguarami jest podobnie jak z Volkswagenami, Phaetonami, jak z Audi A8 czy też BMW 7. Chodzi mi o to, że wiele osób może nawet kupić sobie taki samochód, ale jeśli tutaj będzie coś do naprawy, no są to używane już samochody, mają kilka lat na karku, więc czasami coś trzeba tutaj porobić, no to mogą one przerosnąć właściciela, jeśli chodzi o finanse. No i w ten sposób wiele takich luksusowych limuzyn zostało jakby zmarnowanych, zapuszczonych. Ale tutaj, panie drogi, naprawdę aż ciężko oderwać wzrok od tego samochodu. Piszecie zawsze, że Petrolhead number one to już drugie oto moto. Niestety, rozmawiałem tutaj z właścicielem, nie dał się namówić na to, by ten wóz był na sprzedaż, nie jest na sprzedaż. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się mu z bliska, zrobimy sobie soundcheck, zmierzymy wyciszenie oraz skoczymy na próbę autostradową. Jaguar S-Type to można powiedzieć taki pierwszy Jaguaro Ford, można powiedzieć, chociaż tego Forda w ogóle tutaj w zasadzie nie czuć. Model ten oparty jest na płycie podłogowej DEW, zaprojektowanej w 1998 roku jakoś przez Forda i Jaguara. I co ciekawe, na tej płycie oparty jest też Ford Thunderbird oraz Lincoln LS. I co ciekawe, przykładowo taki Jaguar XF, również jest to ta sama płyta podłogowa. Oczywiście została ona trochę zmodyfikowana i tak dalej, ale kurczę. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to Jaguar S-Type jednym się podoba bardziej, innym mniej. Myślę, że jest to dość kontrowersyjny wygląd. Z pewnością był szokujący, jak wszedł ten wóz na rynek. Za design tego samochodu odpowiedzialny był Jeff Lawson, czyli gość, spod którego ręki wyszedł też przykładowo Jaguar XJ220. Wizualnie taki S-Type jest nawiązaniem do starego S-Type'a, po prostu starszych Jaguarów. S-Type'a z lat 60. Jaguara Mark II. No jest tutaj pełno cech wspólnych, po prostu ze starszymi Jaguarami, czy to z lat 70. Od razu przejdziemy do wyglądu zewnętrznego i detali. Ten wąski grill, no to tak jak w starych Jaguarach. 4 lampy z przodu takie, właściwie 6, no bo z dołu, ale wiecie, te główne 4. Wszystkie te przetłoczenia na masce, ale powiem więcej, przód swoją drogą. Ja tutaj widzę cechy wspólne z tyłu, w zasadzie w całej bryle tego pojazdu, nawet jak tutaj idzie ten słupek C, czy to zakończenie okna, całe to okno z tyłu, obły dach, no i jakby zwężająca się ku tyłowi dupka. Z mojej perspektywy wygląda to tak, jak na przykład, pamiętacie, jak w 2005 roku weszła nowa generacja Forda Mustanga i było to takie nawiązanie do pierwowzoru, albo w 2008 czy 2009 roku wszedł Fiat 500 i też to było nawiązanie do pierwowzoru. Identycznie jest w tym przypadku. Zielony lakier, pełno chromów, które tutaj jak najbardziej pasują. Jest to pierwszy rok produkcji Jaguara S-Type. Pierwszy wypust z najmocniejszym silnikiem pod maską, V8. No szczerze jestem pod wrażeniem, w jakim stanie jest ten samochód. Spójrzcie na te reflektory. Oczywiście były one jakby regenerowane czy odświeżone, spolerowane. Przód jest specyficzny. Pamiętacie, kiedyś była na kanale Kia Opirus, no to Kia Opirus to jakby taki bardzo mocno na coś schorowany Jaguar S-Type z przodu. Ale nie wiem, brytyjskie samochody coś mają z tymi okrągłymi lampami, no bo na przykład, no nie wiem, Bentley Continental GT nie ma nic wspólnego z takim Jaguarem w zasadzie, no bo tamto to jest WAG, tu jest taki Fordo Jaguar, a lampy z przodu to i to ma okrągłe. Jaki to jest klimacik, zobaczcie, no w tej kamerze, no to można tutaj dokładnie pokazać Jag, wszystkie te obrysówki, czy kierunkowskaz, pomarańczowe, wszystko to jest oryginalne, fabryczne. Ten egzemplarz jest
bardzo bogato wyposażony jak na Jaguara S-Type'a. Jest tutaj nawet aktywne zawieszenie CATS. W zasadzie czego on tutaj nie ma? Chyba haka, brak Isofixa i czujnika deszczu. A tak to chyba pełna lista, co tutaj było dostępne, łącznie z regulowaną elektrycznie kierownicą, elektrycznymi fotelami, szyberdachem, spryskiwaczami reflektorów. To jakiś pakiet zimowy, ale na przykład nie ma tutaj ksenonów i w tym roczniku jeszcze nie były dostępne. Felgi 17-calowe, rozmiar opon 235×50 z przodu i z tyłu. Ale dzisiaj pogoda, raz słoneczko, raz chmury, ale możecie popodziwiać sobie ten lakier, jak wygląda w takich i w takich warunkach. Oczywiście dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego. Zajrzymy do bagażnika. Tutaj też bardzo fajny detal. Oczywiście napis Jaguar, ale zwróćcie uwagę na ten emblemacik jakby pod takim żelem, pięknie. Otwieramy. Bagażnik jest dość spory, wprawdzie ma tutaj kilka takich nieregularnych kształtów, ale jakieś takie pierdoły można sobie tutaj powciskać. Tutaj akurat to ramię wchodzi nam w przestrzeń bagażową, na szczęście zdecydowanie z boku. I tak, były tutaj dwie opcje, jeśli chodzi o bagażnik, bo tutaj mamy opcjonalną taką strefę wodoodporną. Jest to po prostu takie gumowane. Tutaj można sobie jakieś tam, nie wiem, mokre szmatki wsadzić czy coś takiego. I pod spodem jest koło dojazdowe, a w standardzie nie było tej strefy i było koło pełnowymiarowe. Ciekawe. Ja pierniczę, w ogóle szacun dla właściciela, w jakim stanie jest ten samochód utrzymany, szok. No ale jak się dowiadywałem, była tutaj ostra selekcja, jeśli chodzi o znalezienia właśnie takiego egzemplarza. Przebieg też tutaj nie jest duży. Jeśli chodzi o przestrzeń pasażerską z tyłu. Środek w tym samochodzie to jest normalnie dogniot cycka ostry. Myślę, że do zielonego lakieru beż w środku idealnie się tu zgrywa. Boczek drzwiowy jest tutaj miękki. Cały w zasadzie jest miękki. Tutaj mamy też dywanik. Jest to oldschoolowe dość. No i znaczy oldschoolowe, wiecie, hashtag lata 90. To auto jest z lat 90. Tutaj skóra, miękko, prawdziwe tutaj są skóry. Te dekory wszystkie też są z prawdziwego drewna, z forniru. No i oczywiście klar. Popielniczki, dużo jest tutaj popielniczek. Ale jeśli chodzi o test dwumetrowca, limuzyna z segmentu E i kurczę, szczerze nie będę się tutaj tak wciskał na chama, no ale dwumetrowiec za dwumetrowcą zdecydowanie tutaj się nie zmieści. Powiem tak, ja w segmencie E w autach z lat 90. raczej się za sobą nie mieszczę, ale tutaj faktycznie jest wyjątkowo mało miejsca z tyłu. Oczywiście nie każdy ma 2 metry wzrostu, także troszkę bierzcie tutaj to pod uwagę. Mój wzrost nie jest normalny, rocznik Czarnobyla 8.6. Kurczę, jeśli chodzi o mój wzrost, to zawsze się tak zastanawiam i rozkminiam, czy może to efekt tej chmurki czarnobylskiej. Roletka tutaj z tyłu jest. Środek, a właściwie deska rozdzielcza S-Type'a jest bardzo charakterystyczna. W zasadzie to żaden inny Jaguar nie ma deski podobnej. I tak, o ile na zdjęciach czy na materiałach w internecie może ona się wydawać taka se, to na żywo jest zaskakująco przyjemna w odbiorze. Jest przyjemna dla oka. Oczywiście widać, że są to ostre lata 90. jeszcze. Ale ej, tak samo jakby ktoś chciał S-Type'a zaczepić, że materiały tutaj są takie, proszę, podłokietnik mięciutki, że materiały mogą być tutaj słabe, tandetne, a guzik, zatroszczcie się o swoje samochody, tutaj jest wszystko ok. Prawdziwe skóry, prawdziwe drewno, wszystko prawie jest miękkie. Drzwi z przodu. Wchodzimy do środka, ta aluminiowa listwa z napisem Jaguar. Zwróćmy uwagę też nawet na dywaniki. Wszystko to jest naprawdę fajnej jakości. Boczek drzwiowy, a tutaj widzę, mamy elektrycznie składane lusterka nawet. Boczek drzwiowy również jest tutaj cały miękki, z tym, że tutaj jest on brązowy, taki u góry. Może tutaj będzie to dobrze widać, żeby wszystko tutaj było ładnie spasowane z deską rozdzielczą. Nic tutaj nie trzeszczy, nawet jak poprzyciskamy, nic się nie odkształca. Wszystko jest naprawdę spoko. I przestrzeń pasażerska z przodu, miejsce kapitana tego pojazdu. Nie powiedziałbym bolidu, gdzie, to by było głupio tak nazwać Jaguara. Tutaj mamy też opcjonalne pompowanie fotela. Znaczy wiecie, tego miejsca odcinka lędźwiowego. Fotelik, proszę, jak ten samochód w ogóle jest utrzymany, to jest szok. Jeszcze raz, deska rozdzielcza, kierownica multifunkcyjna. Ale to już siądziemy sobie do środka. Tak, tutaj z przodu mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Odpalimy sobie samochód, bo tutaj kierownica mi się od razu przysunie. Komfortowy dostęp. Tak wygląda kluczyk. Oryginalny pilot Jaguara. No grot jest taki trochę fordowski. Znaczy po prostu jest fordowski, no Boże święty. No. O, fotel się przesunął. Kierownica elektryczna też tutaj się wysuwa.
Aha, i V8. A to jeszcze troszkę z tyłu więcej by było miejsca, bo fotel mi się przesunął do przodu, ale w zasadzie też bym się tutaj raczej nie zmieścił, tak mi się wydaje. Oczywiście z przodu siedzi się już bardzo przyjemnie, chociaż w zasadzie jakbym miał tutaj tak nieskazitelnie i idealnie pod siebie usiąść, no to może troszeczkę bym włosami dotykał o podsufitkę, ale to tam wiecie. Zwróćcie uwagę, tutaj jest popielniczka, z tyłu są dwie, tutaj jest jeszcze kolejna, które są pod sufitką. Jakbym się tak ogolił na łyso, jeszcze te popielniczki bym sobie jarał kiepa, taki łysy petrol, który jara se kiepa i leci Jaguarem. Czujecie to? I AC/DC by sobie słuchał. A jeśli chodzi o utwór AC/DC, z pewnością byłoby to Highway to Hell. Kierowniczka, skórka, nawet po środku, drewno, w ogóle tutaj nie ma spękań. Nie no, pięknie, to nawet BM-kę czy jakąś Audicę można spotkać z lat 90. i jest już po prostu spękana ten klar na drewnie. Tutaj bardzo spoko. Takie oto przyciski z boku. Opcjonalne wybieranie głosowe tutaj jest. Tak jest, proszę Państwa, opcjonalne wybieranie głosowe. Tutaj proszę bardzo, tempomacik, z boku też są takie przyciski on, off, takie cykanie. Tutaj nie, tutaj bez cykania cichutko. Kierownica nie ma żadnych podcięć, jest to komfortowa limuzyna do godnego przemieszczania się, chociaż tutaj jest lekkie zaznaczenie, bo bicepsiki, i to w drewnie, takie twarde bicepsiki, małe, ale twarde. Jakby ktoś z takimi bicepsikami pojawił się na siłowni, to z pewnością byłyby na nich ostre żyły. Pan Żyła, taka sprawiedliwość, deska rozdzielcza, troszeczkę będzie tutaj wiało, ponieważ dzisiaj jest ciepło, auto niech się schłodzi. Cała jest miękka, tutaj jest miękko. Tutaj jest miękko, tutaj jest miękko, tutaj jest miękko. Wszystkie materiały są jak najbardziej ok. No tutaj jest plastikowo, ale to normalne, jak taki panel jest po prostu plastikowy. No nie wiem, w którym samochodzie są na przykład zamszowe przyciski, chyba w żadnym. Tutaj na jakieś karty. Tutaj podgrzewane fotele. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa. Radyjko, 2 DIN. Wszystko tu jest tak śmiesznie wpasowane. Wiecie, w Jaguarach to przeważnie jest troszeczkę odwrotnie, bo tutaj leci takie zaakcentowanie. Idzie tak i tak. W Astonach Martinach chyba nawet jest podobnie, a ty właśnie na odwrót, takie uśmiechnięcie. Mamy tutaj też opcjonalny system nawigacyjny. Normalnie to jest tutaj po prostu wyświetlane logo Jaguara, ale wciśniemy sobie jedyneczkę. No to proszę. Agree. No i tutaj menu i cyk. Tak to wygląda. No lata 90. hashtag, ale ma to swój klimat, fajne to jest mega. No, bo wyświetlacz do radyjka mamy tutaj. Jest to monochromatyczny ekranik. Menu. Znowu tutaj coś, kurczę, pozmieniam właścicielowi. Gałęziuszek też jest drewniany. Tutaj jest wszystko drewniane. Zawieszenie półaktywne, czyli ze zmiennym stopniem regulacji sztywności. Tutaj mamy tryb sport, no to od razu skrzynia biegów wchodzi inaczej. Silnik będzie trzymany na wyższych obrotach, też się kręci wyżej. I nie jestem właśnie pewny, czy to zawieszenie jakoś automatycznie się utwardza co do prędkości, czy po prostu jak się wciśnie S, to się utwardza. No właśnie, tutaj z właścicielem tak rozmawialiśmy i ogólnie w tym zawieszeniu po latach przydałoby się po prostu zrobić adaptację, tylko kurczę, w Polsce za bardzo chyba nie ma gdzie. I tutaj pytanie do Was, jeśli zajmujecie się samochodami marki Jaguar, jeśli w ogóle znacie kogoś, kto jest w stanie zrobić adaptację właśnie zawieszenia CATS i adaptację skrzyni biegów, o tym zaraz za chwilkę też Wam opowiem, no to dajcie pilnie znać w komentarzu. No tutaj właściciel dba o ten samochód, ja pięknie, strasznie, naprawdę. I w zasadzie wszystko jest tutaj ok. Udamy się na próbę autostradową, zmierzymy auto raceboxem, ale to po prostu są takie detale, które można byłoby po latach zrobić. Skrzynia jest 5-stopniowa, proszę bardzo. O, wszystko analogowo. Schowek, proszę bardzo, miękko nam opada. Spójrzcie, jaka to jest piękna książeczka. S-Type, oryginalna, taka skórzana, wszystkie tutaj są papiery, dokumenty, a schowek jest wykończony miękko. Tutaj jeszcze dodatkowo jest haczyk, na przykład na torebkę. I podsufitka też jest jaśniutka, to jest ciekawostka. Zobaczcie, ja jeszcze czegoś takiego w samochodzie nie widziałem. To jasność podświetlenia się zwiększa. Zobaczcie, taki detal, który komuś chciało się tutaj to zrobić, ale jest. I panel u góry, oczywiście otwierany i zamykany dach. Tutaj też jest taka
roletka, czujniki parkowania, też była to opcja, roleta z tyłu elektryczna, też była to opcja, fotochromatyczne lusterka. Co ciekawe, jak tutaj włączy się wsteczny bieg, to wszystko działa, ale jak się włączy wsteczny bieg, to automatycznie lusterko się rozjaśnia, jest tutaj też czujnik zmierzchu. No ciekawe, czujnika deszczu akurat tutaj nie ma, tylko w środku jak się tak patrzy, no i tych izofixów. Tutaj dodatkowe jakieś przyciski, tutaj od komputera pokładowego, drewienko. Fajnie to jest wszystko wykonane, tak szczerze Wam powiem. W ogóle tutaj, ja wiem, nie odstaje jakością ten Jaguar od innych samochodów z lat 90., jeśli chodzi o wnękę. Kurczę, wnękę, bo patrzyłem na te liczniki i powiedziałem wnęka. Jeśli chodzi o wnętrze, liczniki, no to wszystko, myślę, jest tutaj jasne. O. Ale tutaj cichuteńko. No i ekranik komputera pokładowego, proszę, trip A, trip B, trip sobie wciskamy. Chwilowe zużycie, średnia prędkość, przebieg niecałe 155 000 kilometrów, proszę Państwa. Dobra, gasimy i zajrzymy jeszcze pod maskę. Jeśli chodzi o gamę silników, no to w Jaguarach S-Type na początku bodajże był 3-litrowy i 4-litrowy silnik. Potem w S-Type'ach były też 2,5-litrowe na przykład jednostki benzynowe. Po lifcie 4,2 litra nawet. Był też Jaguar S-Type R bodajże z kompresorem. No tutaj mamy najmocniejszy silnik dostępny w 99 roku. 4.0 V8. Otwórzmy sobie maskę. Ja pierniczę, ale stan tego samochodu naprawdę grubo. Przesada. Jaguar V8 Duma. I tak, jest to jaguarowska jednostka AJ840 DOHC. I w tamtym czasie to chyba była jedyna jaguarowska jednostka, bo inne to już pochodziły z Forda i ten silnik, jak widzieliśmy tutaj z właścicielem, sobie też po Google poszperaliśmy, chyba nawet do dziś jest produkowany, tylko wiadomo w zmodyfikowanej wersji, ten AJ6. Przepraszam, AJ8, bo przecież to jest 8 cylindrów. Skrzynia biegów 5R55N w przedlifcie, później w polifcie było ZF6HP. Oczywiście kilka rzeczy tutaj było robione, na przykład klimatyzacja, no to kompleksowo była cała zrobiona z wymianą kompresora 5000 zł. Skrzynia biegów była cała remontowana, wyniosło to mniej więcej 10 000 zł, ale tutaj właściciel sobie sam ją wyjął, włożył i zalewał olejami i tak dalej. No niestety w tych Jaguarach skrzynie biegów czasami zdarza się, że po prostu padnie i tyle, no ale tutaj jest wszystko już zrobione, wszystko ok. I to są właśnie takie rzeczy, przez które te Jaguary zostały kupowane, ale zaniedbane. Nawet taka wymiana wszystkich cewek, wszystkich świec tutaj bez robocizny, no to 4000 zł. I okej, jeśli chodzi o parametry, 276 koni mechanicznych oraz 378 Nm. No jest to kawał auta, także wypada tutaj mieć kawał silnika. Zamkniemy sobie maskę. 486 cm długości, masa prawie 1800 kg. Pierwszą setkę ten samochód powinien osiągnąć w 7,1 sekundy, przynajmniej takie są deklaracje producenta, a prędkość maksymalna to 242 km na godzinę. Podobno. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, czy mówić Wam coś o zużyciu paliwa? No producent deklaruje zużycie paliwa od 9,2 do chyba 17 coś litra. Właściwie tutaj do mnie jechał, spaliło mu średnio na trasie auto 10 litrów. Nie szalał, ani też nie jechał eko, tak jest 120-130. Dobra, panie drogie, ja tutaj się przenoszę na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, a wy w tym czasie zerknijcie, jakie tutaj jest wyciszenie. No muszę przyznać, wyciszenie w tym samochodzie bardzo spoko. Pamiętajmy, że ten wóz ma 25 lat na karku, klejonych szyb tutaj nie ma akustycznych. Palimy i przy tym soundcheck. Oczywiście jak przystało na segment E, mimo iż pod maską tego samochodu jest V8, to nie jest ona po prostu jakaś rycząca przypała. Ona raczej szumi, jak się tutaj z przodu chodzi przy tym samochodzie i jest silnik włączony,
to po prostu słychać taki podobnie jak znawiał szum po prostu, szum. I o to tutaj właśnie chodzi, panie drogi. To co? Lecimy. Zapomniałem jeszcze wcześniej wspomnieć, że ten silnik tak nie za bardzo toleruje LPG, ponieważ jest tutaj Nikasil. Nikasil jest w BM-ach, Nikasil jest w Porsche, ale widziałem na forum Jaguara ostra ogólnie panika jest właśnie z tym Nikasilem i LPG. Po prostu nie toleruje się, bo się wypłukuje ze względu na wyższą temperaturę spalania gaziutka. Także trzeba tutaj, no właśnie, kurcze pieczone. Przecież jeszcze tutaj musimy wykasować zużycie paliwa. O, trzymamy reset i jest ok, sprawiedliwie od 100 litrów. No dobra, ale tutaj sobie nie depniemy, jak widzę. S i wyłączymy kontrolę. No, takie jedno kontrolne depnięcie. Dobra, tutaj ograniczenie. Czasu do setki nie wrzuciłem, ponieważ zmierzyliśmy ten samochód, ale nie dało rady osiągnąć tego deklarowanego czasu, ponieważ są tutaj zimówki. Mimo iż nowe, ten samochód po prostu mało jeździ. Są zimówki i nie było trakcji. Dlaczego nie wrzucam? Bo kiedyś wrzuciłem M5, w ogóle pod wiatr teraz będziemy mieli w stronę Berlina. M5 dałem E39 i nie osiągnąłem czasu deklarowanego, bo padał deszcz i jak się okazuje, znaleźli się tacy eksperci i tacy geniusze w ogóle, którzy stwierdzili, że samochód jest po prostu niezdrowy. Ciężko im sobie uświadomić było, że po prostu w deszczu nie da się RWD osiągnąć czasu deklarowanego przez producenta. Tak jak tutaj na nieklejących się zimówkach też się nie da, no. Niektórzy, nie wiem, jacyś tacy problem mają ze świadomością, albo jeżdżą słabszymi samochodami i po prostu nie wiedzą, że w mocniejszych takie problemy można mieć. Dobra, ja tutaj ściągam kamerkę, ale powiem wam, pierwszy raz mam do czynienia z S-Type'em. Klimatycznie. Podobnie jest trochę jak w X-Type, ale tak obszerny wóz, no, większy segment, wyższy segment, większa limuzyna. Bardzo przyjemnie. Czy będzie maszyna przypałowa? Myślę, że nie. Taki Jaguar przecież jeszcze wypicowany i tak dalej. No w takim Jaguarze to już trzeba się ubrać trochę lepiej, wyprasować ładnie ciuszki, wyperfumować się porządnie i można jechać. To jest właśnie to. No i dobra, klimę tutaj wyłączam. Jechałem z włączoną póki co. I co? Będziemy mierzyć 100-200 do drugiego mostu. Niemiecka strona i decha. No, auto waży 1800 kg, ale też nie jestem taki pewny wcale, bo to jest masa dla podstawowego auta. Jak mamy tutaj prawie pełne wyposażenie, no to kurczę, może ważyć trochę więcej realnie. I dobra, odpuszczam, bo tutaj ruch, zaraz będzie jakieś wyprzedzanko. Z góry było minus ponad 2%, to 20,46, ale na równym też sobie zmierzymy maszynę. 209 jak na razie było według GPS-u. Zużycie paliwa 26,6, ale spokojnie. Myślę, że zejdziemy jeszcze troszkę. No i wyprzedzanie. Wiecie co? Myślę, że tutaj sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Sobie tutaj tryb S wyłączam. No i żeby był najwyższy bieg po prostu, to 130 km na godzinę. To mamy 2472 obroty. 2000 gdzieś obrotów. Momencik, muszę tutaj wycyrklować te 110 km na godzinę. To jest 2048. I co? Jeszcze 90 km na godzinę. No to już tutaj mamy poniżej 2000. Gdzieś 1000. Kurczę, ale się bujnął za tym busikiem. Cień aerodynamiczny mnie tak jakby wchłonął. Wessał. Jezus Maria, petrolche. 90 to jest 1665. Dobra, tutaj możemy się tak powoli bujać. Tryb S sobie włączę na wszelki wypadek. Na próbie lepiej mieć. Ale tutaj raczej w stylu słodkiego Tomka. Nie będziemy cisnąć do dechy. Tutaj raczej spokojne bujanie. 100-200 też raczej nie będę tutaj mierzył, bo busiki i za ostre różnice
wysokości terenu. O, tak się odsunę, bo będzie piękna perspektywka, ładne wnętrze. No, niskie tutaj obroty, 180 i takie 3600 jest. Niemiec? Nie, Polak, no to kurczę. Patrzy w lusterka i nie wiedzie. A Niemiec to raczej obojętny jest. No, tak sobie będziemy jechać z włączoną klimatyzacją póki co. I wyprzedzanko. No i dobrze nie deptałem. Powiem tak, to nie jest wóz, w którym będziemy słuchać Pedro ostatnio tak modnego. Ja bym tutaj sobie tak zapiął 180, tempomat na 180 i sobie Abbę puścił na przykład. Naprawdę, Abbę bym tutaj sobie słuchał. Myślę, że bardzo byłaby to fajna taka spójność. No dobra, i tutaj co? Kickdownik zrobimy czy nie? Zrobimy kickdownik. Klimę nawet wyłączymy. No ale jest pod górkę i pod wiatr. Ale takie porządkowe bujnięcie można sobie tutaj zrobić, powiedzmy. No. Dobra. I takie 232 odpuszczamy. W ogóle widzę, że na czwartym biegu tutaj prędkość maksymalną się osiąga. Piątka to nadbieg, zdecydowany taki nadbieg. Zwróćmy uwagę. No takie 200 GPS-owe to mamy lekko ponad 4000 obrotów. Proszę bardzo. W tych latach, w 99 roku nadbiegi wcale nie były takie popularne. Wręcz jest to dość nieoczywiste, ale bardzo duży plus. Średnie zużycie paliwka 21,6. Mówiłem? Nie będzie dramatu. Dobra, ja tutaj nie będę deptał. Odpalę sobie jeszcze raz klimatyzację, ale dzisiaj ciepluteńko jest. Pyk. No i tutaj już na spokojnie. 100-200 i prędkość maksymalną zmierzymy sobie, myślę, w drugą stronę. To drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Na Szmyln. Ale ja już sobie otwieram szyby. Zaraz będzie soundcheck. A wiecie, nie ma tutaj aż takiego ryku z zewnątrz, aczkolwiek słychać, jest zaznaczone, ten dźwięk zaznacza, że jest tutaj V8, ale po prostu nie ryczy, że bo tak gada V8 przeważnie porobiona. Patrzcie, V8. Nie no, co wy, seryjny wydeszek. Też tutaj nawet podgrzewana przednia szyba jest, widać takie włókna, no może teraz w filmie nie będzie widać, ale nie to są, elegancko, dobre wyposażenie tutaj jest. I dobra, kita. No, tak jak mówiłem, słychać, że jest zaznaczone jest, że mamy V8 pod maską. Zamykamy. I co, tutaj będziemy coś mierzyć? Coś robimy? Robimy coś? Tak, klimę sobie włączymy. Tutaj nie będzie pomiaru na razie. Panie drogi. No nie gadajcie, że pomyliliście zjazd i będziecie cofać, bo... To... Ale kurczę, Petrolhead w dzisiejszym odcinku klimatyzacji aż nadużywa. Oj, będzie mandacik 80 euro za klimatyzację na próbie autostradowej. Damy się Hyundaiowi wyprzedzić, ok. I dzida. Trochę się Hyundai zdziwi, co tutaj się dzieje. O, ta kamerka już, kurczę, przegrzała się chyba troszeczkę. Paczka 8, paczka 9 i tutaj lekko pod górę. 24,5 sekundy plus 0,5% pod górkę, czyli poniżej 24 sekund dalibyśmy tutaj radę zejść. Ale żeby ta kamerka u góry się nie wyłączyła. No, dzida. Dzida.
Dobujowanie? Co to w ogóle za słowo? Dobra. 238 i ja tutaj muszę odpuścić. O, i dobrze bardzo, że odpuściłem, bo wyprzedzanko oczywiście. No jest trochę ruch dziś. Kurczę, panie drogi, ale się bujnęliśmy. 238 km na godzinę według GPS-u, 23 litry średnie zużycie paliwa. Kamerka już się troszkę schłodziła. No widzicie, no tak to jest, jak jest upalny dzień i słoneczko wali. Ale licznikowe to chyba tutaj było ze 250. No co, widzicie, mi się wydaje, że właśnie kwestia wyposażenia też, że tutaj trochę auto więcej waży, ale prawie się dobujaliśmy do deklarowanej prędkości maksymalnej. Także spoko. Może gdyby tutaj był mniejszy ruch, troszkę byśmy pod górkę podjechali i potem byłoby z górki, no to i ponad 240 byśmy pojechali. Ja tam zaliczam próbę autostradową, udana próba autostradowa. Bardzo przyjemnie się w ogóle leciało. Taka kurczę jest tutaj wykwintność, no ale potęguje doznania. Stan tego samochodu jest po prostu piękny. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.